Cześć Wam. Zanim przejdę do takiego przywitania, muszę Wam coś pokazać. Ale najpierw to Wam powiem tak. Masz opracowany teren. Wiesz, że tu, gdzie przyjechałeś, wychodzą jelenie. Wiesz o tym, że wychodzą tu byki i wychodzą ładnie z cielakami. Wiesz, że w pobliżu tej zwyżki, na której siedzisz, około godziny 16:30, 17 wychodzą. Więc przyjeżdżasz 1,5 godziny szybciej. Zasuwasz 2 km po polach, żeby nie zostawić zapachu z jednej strony, żeby schować auto, bo to są gołe pola. Dochodzisz do zwyżki, aż jeszcze do tej zwyżki 200 metrów, spoglądasz w prawo na rzepak, na który one wychodzą i co? I one tam już są. Nie jest to może ta chmara, na którą czekamy, więc mam nadzieję, że tutaj wyjdzie ta chmara, która będzie, na którą czekamy, ale już część jeleni tam jest. Mało tego, patrzysz w lornetkę, jakiś szpic, wyłania z cielakami. Jest ich tam 5 czy 6. Nie podejdziesz ich, mimo że między tą zwyżką, gdzie ja siedzę, a tymi jeleniami stoi ambona. Notabene, którą ja stawiałem chyba z 10 lat temu. Ambona, z której nakręciliśmy kilka odcinków. Głównie polowaliśmy z niej na dziki na burakach. Bo były tam buraki, teraz jest rzepak. Jakby pole dalej. No i co? No i nic nie jesteś w stanie zrobić. I czy to polowanie nie jest piękne? Możesz sobie wszystko zaplanować. Możesz sobie umyśleć. Przychodzisz, sypie śnieg, jest piękna aura. Jest po prostu zarąbiście. Ubierasz się na biało, ubierasz się ciepło, bierzesz sobie termos z ciepłą herbatą, bo wiesz, że tu będziesz siedział minimum 2 godziny, a tu nie ma dachu i tu nie ma okien, to jest zwykła zwyżka na środku pola. No i co? Przychodzisz, a one już tam są. Jedziemy na jelenie. Poczekajcie, bo mam dzisiaj, to sobie muszę podblokować. Ambony już widzicie, tu są jakieś gałęzie, ale zaraz się to wyostrzy. Mam nadzieję, że się wyostrzy. No, lecimy. Rudelsaren. I coś tu mamy. Proszę bardzo. Z lewej cielątko. I tu drugie cielątko. I łania. I co im możesz zrobić? No nic im nie zrobisz, bo są za daleko. A do tej ambony nie dojdziesz, bo cię zobaczą. Bywa i tak. No cóż zrobisz. No to dasz bór. Witam w kolejnym odcinku zasiadkowym. Nachodziliśmy się. Ostatnie 2 tygodnie polowaliśmy tylko i wyłącznie z podchodu. Szukaliśmy jeleni. Skutecznie, mniej skutecznie, ale szukaliśmy. Znaleźliśmy. Coś udało się strzelić. Prawie za każdym razem jelenie znaleźliśmy, a nie za każdym razem się udało strzelić. Jesteśmy na obwodzie polnym. Na zwyżce. Miejscu, które bardzo lubię. Rewir chyba mój ulubiony. Co to kombinacje zrobiły teraz? Jakoś tak się poderwały te jelenie. Gdzie one biegną? Słuchajcie, już wam mówię, 2 szpice, 2 owanie, 2 cielaki. Dlaczego one się tak zerwały nagle? Nie wiem. Coś się poderwało i poszły. Nieważne. Rewir, który bardzo lubię. Naprawdę nakręciłem tu dla was masę odcinków ze zwierzyną grubą, z dzikami. Zbudowałem tutaj sporo urządzeń. Też trochę, żeby można było łatwiej kręcić, tak? No i co? No i tak sobie grzecznie zasiadłem i posiedzimy. Zobaczymy, co nam święty Hubert podarzy. Może tu jakieś jelenie wyjdą. No, dziki nie. Dziki na dziki tu nie liczy. Co te jelenie? One się gonią między sobą. Słuchajcie, no czekajcie, zaraz wam pokażę. Normalnie już się nie gonią między sobą. Już idą w te pole. Niech idą. Gdzieś tam zeszły, poszły w jakąś remiskę taką niedużą. No nic. Temat na dzisiejszy odcinek? Tak naprawdę tu nie mam. Muszę usiąść, jak ja to mówię, puszczę dymka i wymyślę jakiś temat, żeby go poruszyć na antenie.
No i idziemy. Będę do Was wracał pewnie za chwilę, jak się zrobi może trochę bardziej szaro. Sypie śnieg w ogóle. Nie wiem, kamera tego nie oddaje, ale sypie. Jakie chmury przyszły ciężkie, ciemne. Będziemy tutaj, mamy taką zasiadkę na, myślę, że dobre 2-3 godziny, 2 godziny, na pewno tu posiedzimy, 2,5 godziny. Mam nadzieję, że nam tutaj się te jakieś jelenie pokażą. Tak po cichutku liczę. No zobaczymy, nie będziemy przesądzać. I muszę się przesiąść w ogóle. Usiadłem tylko tak, żeby Wam pokazać te jelenie. Udało mi się do tej zwyżki chociaż dojść. No będziemy patrzeć głównie tam. Zresztą widzicie za mną las. I z tego lasu się spodziewamy wyjścia, chmary. Ostatnio jak tu z Michałem byłem, to były 2 chmary. Jedna głównie byków, ale też tam były łanie z cielakami. A druga to były same łanie z cielakami. Ich było około 100, to było na pewno. Nie wiem, co tam się udało nagrać, bo Michał to montuje, więc nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że około 100, nie da, było to wczoraj. Tam miałem dylemat, bo tam ambona jest. Czy iść na tą ambonę, gdzie wyszła ta duża chmara, czy iść na tą zwyżkę tutaj. Ale zdecydowałem się na zwyżkę, bo 2 razy siedziałem na tej ambonie, to wyszły pod zwyżką. Mówię, do 3 razy sztuka. Więc siadam tutaj i zobaczymy. No dobra, nie przedłużając tego już i tak przydługawego wstępu, jak się zwierzyna pokaże, to do Was wracam. Chyba, że mi przyjdzie jakiś temat do głowy, to wracam wtedy. Przesiadam się w drugą stronę. Nie, nic nie wyszło jeszcze. Także, ale słuchajcie, wrócę tak jakby do sprawy poprzedniej z raportu. Poczekajcie, ustawię tę kamerę. O, jeszcze nie ma nic. Jelenie się jeszcze nie pokazały tu przed nami z lasu. Jak się pokażą, to oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to Wam je pokażę. Ale znam temat. Znam. Przedstawię Wam temat. Z poprzedniego raportu jeden z tematów, które w raporcie się przewinęły, ponieważ mi to leży mocno na sercu. Zobaczcie, co się stało na przełomie całego kraju. Więc jeżeli chodzi o zwierzynę grubą. Dzika zredukowaliśmy mocno. Już my, ASF, no już praktycznie z tym dzikiem się robi, wracamy do stanu z połowy lat 90. i trzeba sobie to jasno powiedzieć. Te koła, które strzelały 500-600, teraz będą strzelały 100-150 i musi to wystarczyć. I będą musiały bardzo mądrze strzelać, żeby tego dzika mieć. Więc tutaj znów wracam do tematu termonoktowizji. Jak będziecie mieli sprzęt dobry, to będziecie rozpoznawać przed strzałem i nie będziecie strzelać loch. Jak nie będziecie mieli tego sprzętu, przynajmniej do obserwacji, no to te lochy będą notabene padać i nie ma na to mocnych. Dziki sanitarne pomogły, termowizja pomogła, noktowizja pomogła, no, a największy udział w redukcji dzika miała niestety zaraza, która nazywa się ASF. Jelenia każą nam redukować, przynajmniej tu na Dolnym Śląsku jest nacisk na redukcję. Ja to widzę po swoich kołach, że coraz wyższe plany, chociaż my te plany realizujemy, nie ma problemu z realizacją, ten jeleń jest. Natomiast pytanie, czy my mamy dojść do takiego poziomu, jak mówią książki, czyli powiedzmy 35 osobników na 1000 hektarów powierzchni leśnej. Czyli tutaj na tym wodzie, co jesteśmy, no Boże, powinno być tych jeleni 20. To tak więcej nie powinno być. Więc idzie redukcja zwierzyny płowej tak samo. Sezon polowań na jelenie został wydłużony, został dołożony okres polowania letniego. No też to ma na celu poniekąd ułatwienie realizacji planu, działanie przeciw szkodom, ponieważ są rejony, gdzie tego jelenia jest dużo, jest go za dużo. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, tylko że każda redukcja jest rozłożona w czasie. Redukcja dzika zajęła nam kilka lat, no ale dopięła swego i dzik został w skali kraju zredukowany bardzo mocno, ale głównym, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, przyczyną redukcji był ASF, a nie myśliwi. Bo większość tych, nie wiem jak to nazwać, mędrców internetowych to twierdzi, że termowizja wykończyła dziki. Nie wiem, ja nie widzę tego w ten sposób, że wykończyła termowizja, bo jeżeli w kole
łowieckim X strzelano 200 dzików, dopuszczono termowizję, noktowizję, to dalej się strzela 200. Więc nie wiem jak to, może to nagle strzela się 600? No nie, no, tak to nie wygląda. To tak, tak sobie myślę, że teraz to jest chyba idealny moment, bardzo dobry moment, wręcz doskonały na przemyślenie tematu odbudowy zwierzyny drobnej. Jak my tego nie zrobimy, czytaj myśliwi, nie zrobi tego nikt. Kompletnie nikt. I teraz to jest ten moment, kiedy powinniśmy przez najbliższe, uważam, 3-4 lata, mając takie narzędzie jak też termowizję i noktowizję w polowaniu na drapieżniki, zwiększyć intensywność polowania na drapieżniki i na IGO. Sama reintrodukcja bażanta, kuropatwy, bo myślę, że to najłatwiej przeprowadzić. Z zającem trochę ciężej, nie wiem skąd tego zająca brać, tak nie mam przekonania co do tych klatkowych. Zający, bo u mnie na obwodzie była, słuchajcie, hodowla zająca, ale nie wiem, one granulatem jakieś były karmione, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, nie wiem, tematu nie znam, więc nie będę mówił, ale można zakupić całkiem przyzwoite materiał, jeżeli chodzi o bażanta i kuropatwę. No ale żeby ją wpuścić do łowiska, to trzeba to łowisko przygotować. Tutaj trzeba zrobić wszystko, żeby zredukować przynajmniej to, na co my możemy polować. Pomijam temat ptaków drapieżnych, skrzydlatych. No to jest temat taki trudny. Szczególnie mówimy tutaj o krukach, o wronach, o srokach. To jest temat trudny, tak? To nawet nie wiem jak do tego podejść. No nikt nam nie da pozwolenia na odstrzał kruków, tak? Ale mam nadzieję, że przynajmniej na lisy, borsuki, szopy, jenoty i tak dalej, z tym możemy sobie jakoś poradzić. I powiem Wam, że to jest chyba ten moment. Oczywiście to nie jest temat na jeden sezon, to sobie trzeba uświadomić. My nie rozmawiamy o temacie na jeden sezon, tylko o czymś, co można rozłożyć w czasie na przykładowo na 5 lat. Zrobić 2 lata ostrej redukcji, naprawdę mocnej. I na przykład jeżeli chodzi o redukcję, bardzo dobrze sprawdzają się takie powiedzmy okręgowe czy powiatowe polowania na drapieżniki. W raporcie ostatnim, jednym z ostatnich, poruszyłem temat polowania w okręgu kaliskim. Tam takie polowanie jest organizowane, ono trwa tydzień. I sam jestem ciekawy, bo ono jest jakby teraz w trakcie, jak ono się zakończy, tak? Więc jeżeli się zakończy, ile tych drapieżników padnie, ale jakby każdy okręg tak postąpił, nie wiem, każdy powiat, przecież w powiecie mamy 3-4 koła, jakby się koła zgadały, zrobiły między sobą takie intensywne polowania poprzez wymianę członków koła tylko na drapieżniki. Do tego można zaprosić chłopaków z norowcami, można polować na stogach, zrobić konkurs wabienia, polować, moi drodzy, z wabikami, tak? No możliwości mamy masę. I takie 3-4 intensywne lata polowań to byłoby doskonałą bazą przygotowawczą do wpuszczenia zwierzyny drobnej. Jeżeli reintrodukcję zwierzyny drobnej prowadziłoby nie jedno koło, tylko prowadziłoby tych kół przykładowo sąsiadujących ze sobą 4-5 i każde koło by zakupiło, nie wiem, 400 kuropatw, tam 400 bażantów, to słuchajcie, na to są też środki z funduszów. No, z tymi funduszami europejskimi to teraz śliski temat. Ale powiem Wam, że takie pieniądze były bynajmniej. Jakby uzyskać, wydelegować kogoś z Waszych kół, który by się zajął pozyskaniem takich środków, to jest mega wsparcie finansowe. No, dzika mniej jest, czyli niszczenie lęgów ptaków gniazdujących na ziemi, szczególnie tutaj mam na myśli bażantów, bo one lubią trzcinowiska tak samo jak dziki, więc ten efekt powinien być dużo lepszy, tak? No, sama redukcja drapieżników
samo wypuszczenie to nie wszystko. Mamy zimę, widzicie, u mnie jest w tej chwili tutaj, gdzie jestem, 20 cm śniegu. No trzeba tym ptakom dać jeść, trzeba je dokarmiać. W takim okresie jak teraz, to nie tylko, że w takim, ale w okresie, kiedy już... Niektórzy mówią, że od momentu, kiedy że tak powiem, znikają zboża z pól, czyli kończą się żniwa, to wtedy zaczynamy dokarmiać. Ja mam inne zdanie. Jeżeli kończą się żniwa i znikają ścierniska, wtedy tak, bo na ściernisku nie ma kombajna. Jeszcze są kombajny po 2 miliony złotych, one i tak gubią ileś tam 3 do 4% ziarna, więc te kuraki polne sobie poradzą. Ale jak już tych ściernisk nie ma, jest odłożona skiba, jest goły piach, no to wtedy już trzeba delikatnie zacząć dokarmiać, ale delikatnie, a już w okresie zimowym, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, praktycznie do kwietnia trzeba zintensyfikować dokarmianie, trzeba przygotować bazę podsypów. No słuchajcie, ja wiem, że to jest przedsięwzięcie może duże, ale jak my tego nie zrobimy, to nie zrobi tego kompletnie nikt. Nie zrobi tego absolutnie, kompletnie nikt. Ani lasy za nas tego nie zrobią, ani rolnicy, a już pomijam eko, tak? Tam się nie, tu jest mega wydatek w skali kraju, to są potężne pieniądze, także tam eko to oni potężne pieniądze to biorą do kieszeni, a nie wydają. Więc tak mi taka myśl naszła, że zacząć od polowania, intensywnego polowania, bardzo intensywnego polowania. Pamiętajcie, że jak prowadzacie zwierzynę, robicie reintrodukcję zwierzyny drobnej, no to na drapieżnika polujecie cały rok, na lisy szczególnie. No i naprawdę nie żałować tej kuli. Teraz mi się wydaje, że w momencie, kiedy zwierzyny grubej będzie mniej, to atrakcyjność polowania na drapieżniki wzrośnie. I to może to jest jakaś droga. To nie jest tak. To jest tylko moje zdanie. Może ja się mylę. Wyprostujcie mnie tam w komentarzu. Ale tak mi się wydaje. Dobra, koniec tej rozmowy. Czekamy już na jelenie. Mam nadzieję, że nam jeszcze do kamery tu wyjdą. Obawiam się tylko jednego, że mogą wyjść centralnie na wprost nas i nic z tego nie będzie. Jeleń to nie dzik. Jak będą przechodziły 30-40 metrów tym gołym polem, to siłą rzeczy mnie tutaj zobaczą. Ale dobra, ja już sobie kamerę obrócę w tamtą stronę. No i jak się coś zacznie dziać, to do Was wracam.
przeszło. Zanim szło ciele i mówię, strzelam tego cielaka jednego z tamtej strony. Już miałem napinacz napięty. Słuchajcie, wszystko już było. Miałem to ciele jedno strzelić. Ale jak jesteś sam, to musisz patrzeć w kamerę, w lunetę i w ogóle te jelenie mnie widziały. Mimo że jestem ubrany na biało, nie wiem, widziały chyba to światełko czerwone od kamery i nie potrafi tego zgasić. Muszę to zakleić w ogóle taśmą. Bo jak nagrywa, to się świeci kropka czerwona. Nie wiem, na ile to będzie widać. Czekajcie, przełączę na tryb nocny. Jeszcze jest widno, ale jak zoomuję, to mi ucieka. Już inteligentną automatykę. No, widzicie. No, idą. Poza zasięgiem strzału. Zupełnym. Cała chmara. No bywa i tak. Nic nie zrobimy. O, następne coś tu się wydłuża z tyłu. Byk. Następny byk. No i widzicie? Chyba światełko z kamery uniemożliwiło nam strzał. Następne tam idą jelenie. Jedna chmara, druga chmara. Nic z tego nie wyszło. Teraz jeszcze jakby wyszło, można byłoby strzelić bez problemu. Przełączymy się na tryb dzienny. Czekajcie, gdzie ten guzik? O. A, może za ciemno. Kamery za ciemno. Ale widać całkiem przyzwoicie. Nie wiem, idzie ich tam następne wychodzą. No niestety. Bywa i tak. Więc pewnie dalsza część odcinka w następnym wyjściu. Ja wam mówię do żbur i następne to już wyjście. To już będzie bez gadania. Pewnie się tylko z wami przywitam. Jak będzie zwierzyna, to wam pokażę. Teraz się pakuję, spalam do domu. Przyjadę tutaj, ale siądę na tej ambonie. Rzeczywiście. Odsunę się od tego lasu, bo one na tyle wcześnie wychodzą, że spokojnie na ten rzepak dochodzą za dnia. Zresztą jak widzieliście na początku. Kurczę, ale tego tam idzie. Ja pierdzielę, następne. Widzicie, co nawet byk Daniela z nimi idzie. Możecie sobie wyobrazić? Daniele idą z jeleniami. Tak. I sarna. Dobra. Schodzę. Widzimy się na następnym wyjściu. Do żbur.